Timanfaya to największa turystyczna atrakcja Lanzarote, którą rocznie odwiedza 1,5 miliona turystów i to pomimo braku możliwości indywidualnego zwiedzania. Za sprawą aktywnych wulkanów obszar obejmujący 51 km² nazywany jest przez miejscową ludność Górami Ognia. W tym odcinku jedziemy na wycieczkę do Parku Narodowego Timanfaya. Tylko w samym parku Timanfaya jest ponad 300 kraterów wciąż aktywnych wulkanów. Dominujące w krajobrazie stożki i kratery utożsamiane są z piekłem na ziemi. Dlatego symbolem parku jest postać diabła, który według legend pomagał mieszkańcom uciekać z wyspy. Lanzarote to mała wyspa o typowym pustynnym i wulkanicznym klimacie, ale nie zawsze tak wyglądała. Jeszcze w XVII wieku była to enklawa porośnięta zielenią z żyznymi ziemiami i tropikalnym klimatem. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej na temat genezy tego miejsca, dlatego wybraliśmy się do parku wynajętym autem. Po uiszczeniu opłaty w wysokości 12 euro jedziemy niemal na szczyt góry, gdzie znajduje się parking dla samochodów osobowych oraz centrum turystyczne z restauracją. Po drodze mijamy inne auta wracające z parkingu oraz autobusy, które przywożą tu turystów na zorganizowane wycieczki. Choć miejsce jest oblegane, to bez problemu przesiadamy się do autobusu. Po kilku minutach ruszamy w drogę. Autobus pokonuje trasę w około 45 minut. W trakcie przejazdu z głośników możemy wysłuchać świadectwa naocznego świadka tamtych wydarzeń, księdza z Jajcy, Andresa Lorenzo Cordello. Lektor czyta historię w językach hiszpańskim, angielskim i niemieckim. Autobus kursuje pomiędzy kraterami, w jednym miejscu wjeżdża nawet na jego koronę, abyśmy mogli zobaczyć jak najwięcej niesamowitych pejzaży utworzonych przez zastygłą lawę. Dramat mieszkańców wyspy rozpoczął się niespodziewanie 1 września 1730 roku. Z wielu powstałych otworów wystrzeliła lawa, która zniszczyła 26 wiosek. Wypaleniu uległy główne pola uprawne, które zalało ponad 48 milionów sześciennych lawy. Cordello relacjonował: między 9 a 10 wieczorem niespodziewanie ziemia otworzyła się plując ogniem. Już pierwszego dnia wyspa została pokryta pyłem. Płomienie trawiły ziemię przez 90 dni. Wydarzenia zapoczątkowane w 1730 roku trwały bez przerwy aż 6 lat. W tym czasie wyspa została przemieniona z zielonego raju w szarą krainę pokrytą szorstkimi kamieniami. Niemal 1/4 wyspy została okryta powstałą po zastygłej lawie pierzyną. Podczas 6-letniej erupcji pojawiły się 32 nowe wulkany. Nieodłączną atrakcją parku są pokazy niszczycielskiego żywiołu zaklętego kilka metrów pod ziemią. Pracownicy parku wykorzystują do 2 prezentacji drzemiące pod stopami gorące kamienie o temperaturze sięgającej 100 stopni. W pierwszej wrzucane są do dziury suche gałęzie, które w zaledwie kilka sekund zajmują się ogniem. Tak kompletnie bez powodu. W drugiej prezentacji możemy zobaczyć gejzery wodne. Do wąskich szczelin w ziemi wlewana jest woda i zaledwie po 2 sekundach z otworów strzela słup pary wodnej. Może się wydawać, że teren, który pokryła lawa, jest kompletnie martwy, ale życie zawsze znajdzie sposób, aby zaistnieć. Dziś ten jałowy krajobraz jest domem dla ponad 100 gatunków roślin i zwierząt.
Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.